za granicą liczą się dwa typy szkół. Pierwszy to jest Politechnika, a drugi to są szkoły handlowe, szkoły biznesowe. Fantastyczna dla mnie okazja, żeby zachęcić kobiety, żeby przesłać pewien mesaż do tego, żeby absolutnie nie wahały się i postulowały, wysyłały swoje kandydatury do wszystkich firm z branży kolejowej, ponieważ jest to branża, która będzie na pewno cierpiała na deficyt wykwalifikowanych zasobów. Moim marzeniem jest to, żeby kobiety były odważne, żeby nie stawiały sobie same barier. Chers tous, nous vous invitons avec grand plaisir pour cette émission qui aura lieu très bientôt avec cette magnifique équipe et la participation de ma personne. Merci beaucoup. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Witajcie kochani w 14. odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Dzisiaj zapraszamy Was do wyjątkowego odcinka z naszym nowym gościem Anną Puchałowicz. Dzień dobry. Cześć Aniu, witamy Cześć, Cię cześć. serdecznie. Tak. Menadżer, dyrektor Centralnej Europy w firmie Akiem z 10-letnim doświadczeniem, ale również ze stażem, gdzie studiowałaś, pracowałaś w Paryżu, tam się też uczyłaś. Do tego sobie wrócimy. Mówi w dwóch językach biegle i nie mówię tu o polskim, ale o angielskim i francuskim, więc do tego wrócimy. I chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, bo część z Was z tego nie korzysta, bo nie wie. Mamy, kochani, napisy w naszych odcinkach w języku polskim i angielskim. Możecie w ustawieniach to zmienić i do czego serdecznie zapraszamy. Zaczynamy. Aniu, zaczynamy i mamy taką tradycję, dziękuję, że chcielibyśmy podziękować Tobie za to, że do nas tutaj dołączyłaś dzisiaj. To ja Wam dziękuję za to zaproszenie. Super, dziękujemy bardzo, ale chcieliśmy docenić i Twoją pracę, Twój wkład i to, że jesteś i taki drobiazg od nas. Ojejku, dziękuję serdecznie. Nie Proszę spodziewałam bardzo. się zupełnie, jest mi szalenie miło. Dziękuję. Dziękuję. 3 razy chyba we Francji, tak samo jak w Polsce, co? We Francji albo raz, albo nie, we Francji 2 albo 4. A, okej. No właśnie, 2 albo Okej. 4. W Polsce raz albo 3, Czyli we po Francji. polsku. Tak, po polsku. Dobra. Jest mi szalenie miło. Naprawdę Super. bardzo, bardzo dziękuję. Aniu, zacznijmy od pierwszego pytania i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jako dziecko wiedziałaś, co chcesz robić? Powiem tak, absolutnie nie. Wiecie, ja urodziłam się na początku lat 80. Kilka miesięcy po moim urodzeniu wybuchł stan wojenny. Te moje pierwsze lata dzieciństwa były właściwie bardzo takie monotonne i to życie było może takie trochę zamknięte w małym miasteczku, z którego pochodzę. Wiadomo, że wtedy zawody były bardzo stereotypowe. Albo był zawód męski, albo był zawód kobiecy. Także zupełnie nie przypisywałam się do żadnego zawodu. Wiadomo, że albo można było być nauczycielką, albo nie wiem, kucharką. Mężczyźni mogli być strażakiem, albo nie wiem, jakimś pilotem, albo kierowcą samochodowym. Także ten pierwszy etap zupełnie absolutnie był dla mnie nieznany. Natomiast bardzo szybko, ponieważ miałam bardzo duże szczęście, że w wieku 8 lat mogłam pojechać pierwszy raz za granicę. Pojechałam do Paryża, poleciałam z moją mamą. To był rok 89. Wow. Rok, To przełomowy też i dla Polski, no. to był przełomowy dla Polski. To było kilka miesięcy przed upadkiem muru berlińskiego.
I pamiętam, że to było również stulecie wybudowania wieży Eiffla na wystawę uniwersalną światową. Więc dla mnie to był naprawdę wielki taki szok kulturowy. Poleciałam wtedy pierwszy raz samolotem. Ten szok był tak duży, że ta cała obfitość tego, co ja tam znalazłam, ta cała obfitość, która, jak możecie sobie wyobrazić, dla małego dziecka była dużym takim odkryciem, które naprawdę uwarunkowało późniejsze moje życie. No i przede wszystkim to, że się znalazłam w Paryżu, od tego momentu był to mój taki French dream. Wow. Nie American Dream, tylko French Dream. Jak Nice. najbardziej. Wiedziałam, że wtedy jeszcze, może jako małe dziecko, Polska była zamknięta, nie było jakichkolwiek wymian międzynarodowych, nie było jakiejś takiej możliwości współpracy międzynarodowej dla wszystkich. Natomiast ja wiedziałam, że chciałam pracować ponad granicami, chciałam pracować w środowisku międzynarodowym. Gdzieś to już kiełkowało wtedy, jako dziecko. Tak. No to jest bardzo ciekawa historia, powiem Ci, bo też od razu mi się otwiera, że jak pierwszy raz pojechałem do Stanów i zobaczyłem amerykańską na Columbii bibliotekę, taką jak z filmów, Tak. to sobie myślę, kurczę, szkoda, że jako dziecko ktoś mnie tam kiedyś nie zabrał i nie mogłem tego zobaczyć od tej strony, bo pewnie też miałbym inne podejście, więc tego Ci trochę zazdroszczę, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Okej, jaki był przełomowy moment, który zdecydował o Twojej drodze zawodowej w wyborze kierunku studiów, no bo chciałbym iść w tym kierunku Twojej Tak. szkoły i jaki to miało na Ciebie wpływ? Powiem tak, to były takie dwie drogi. Pierwsza to był ten język francuski i Francja, która mnie kompletnie oczarowała. To był taki impuls do tego, żeby uczyć się francuskiego. Jak wiecie, jeszcze może przed 89 obowiązkowym językiem obcym, którego uczono od 5. klasy szkoły podstawowej, był język rosyjski. Natomiast ja miałam to szczęście że byłam gdzieś tam rocznikiem eksperymentalnym. Mama zmieniła mi szkołę, żebym mogła uczyć się francuskiego, także miałam to szczęście. Później ten francuski kontynuowałam na studiach, czy w liceum na studiach i później oczywiście już wyjeżdżając do Francji. Natomiast to, co uwarunkowało mój jak gdyby wybór finalny, były takie rady, które otrzymałam od mojego wujka, który mieszkał w Paryżu. On mi powiedział wtedy, a wiadomo, ja wybierałam studia jeszcze jak nawet Polska nie była w Unii Europejskiej. Wybierałam studia pod koniec lat 90., kiedy Polska wchodziła do NATO. Także możecie sobie wyobrazić, że był to bardzo, bardzo duży skok historyczny. Wiedziałam wtedy na pewno, po tych kilku latach jeżdżenia regularnego do Francji, do Paryża, bo jeździłam jako nastolatka, jeździłam później jako studentka, wiedziałam, że chciałam pracować w biznesie międzynarodowym. To mnie naprawdę, to było coś, co mnie wewnętrznie motywowało, co mnie stymulowało. I pamiętam taką rozmowę z moim wujkiem, który mieszkał już z moją ciocią, siostrą mojej mamy w Paryżu i który mi powiedział, że jeżeli kiedykolwiek będę chciała pracować za granicą, to właściwie za granicą liczą się dwa typy szkół. Pierwszy to jest Politechnika, a drugi to są szkoły handlowe, szkoły biznesowe. Więc z tego względu, że gdzieś w mojej rodzinie już dużo osób pokończyło Politechnikę, moi rodzice pokończyli oboje Politechnikę. Czyli umysły ścisłe? Tak, umysły ścisłe. Siostra mojej mamy, czyli ciocia, która była w Paryżu z moim wujkiem, również oboje skończyli Politechnikę. A ty? A ja tak sobie mówiłam, nie będę robić kopiuj wklej, zrobię coś innego, pójdę w zupełnie innym kierunku, ponieważ
Ja nie widziałam siebie, mimo że naprawdę miałam gdzieś te geny ścisłe i ścisłych umysłów matematyków, chemików, informatyków, miałam już, że tak powiem, w genach. Natomiast marzyła mi się praca w biznesie, marzyła mi się praca ponad granicami, marzyły mi się podróże i wtedy pomyślałam sobie, to ja muszę mieć dyplom najlepszej szkoły w Polsce i skończyłam SGH. Super. Tak, I z tego co wiemy, to studiowałaś też za granicą. tak. I powiedz, no już z tej perspektywy kilku lat, czy warto studiować za granicą i czy ten model różni się trochę od pobierania nauki na uczelniach polskich, a notabene Wojtek akurat tej biblioteki na Columbia to zazdroszczę Tobie tego widoku. To fajnie, to przynajmniej mamy remis. Tak. No właśnie. Jak wyglądają studia za granicą? Tak, studia wyglądają właściwie trochę inaczej, a właściwie ja te studia, które kończyłam we Francji, to są studia, które właściwie są studiami, które pozwalają wejść na rynek pracy. A mianowicie mając już pewien background, mając już pewne doświadczenie, mając już pewien dyplom, możesz zrobić dodatkowe studia wyższe. Na zasadzie, to się po francusku nazywa alternance, czyli coś, co jest naprzemienne, czyli alterner to znaczy działać naprzemiennie. I te studia pozwalają robić praktyki w firmie, to znaczy jesteś na przykład 3 dni w przedsiębiorstwie, a 2 dni w tygodniu masz naukę w szkole. I co jest bardzo ciekawe, że aplikując do takiej szkoły, musicie sobie znaleźć tą praktykę, musicie znaleźć to przedsiębiorstwo, które zapłaci Wam, bo taka jest metoda, przedsiębiorstwo jak gdyby finansuje Wasze studia. Akceptuje Wasz planning, nie wiem, roczny czy półtoraroczny tej Waszej nauki i to pozwala na to, żeby móc po pierwsze wejść na rynek pracy, ponieważ takie firmy, ja mam też w zespole jedną osobę, która była moją praktykantką i która w tej chwili przynosi bardzo duże kontrakty, także to jest fantastyczne, bo mogłam ją doszkolić przez te 1,5 roku, ona mogła się nauczyć i to jest bardzo praktykowane we Francji. I właściwie pozwala to na to również, żeby zrobić takie studia, na które nie każdego nie każdego stać, ponieważ studia są niesamowicie kosztowne, szczególnie za granicą, jak wiecie. A powiedz, jak wyglądały Twoje początki w branży, co nie było ciężkiej, dosyć takiej wymagającej? Tak. Czy wiedziałaś, którą drogą chcesz pójść już na studiach, czy to dopiero kiełkowało w trakcie? Kolejnictwo absolutnie nie przeszło mi absolutnie nigdy przez drogę, przez myśl. Myślę, że bardziej chciałam pracować na początku w dziale zakupów i tak to było. Ja kończąc szkołę we Francji, robiłam praktyki równoległe w branży retail, czyli właściwie w dużej dystrybucji. To było ciekawe doświadczenie, ponieważ wiecie, ta branża nie jest łatwa, szczególnie od strony zakupów. Natomiast dało mi to naprawdę solidne doświadczenie w branży międzynarodowej, na arenie międzynarodowej. Współpracowałam właściwie z dużą częścią Europy, ale też z dużą częścią Azji, również w logistyce, w zaopatrzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o branżę kolejową, zupełnie nie. To był moment właściwie przełomowy tej zmiany pracy, ponieważ w tej poprzedniej firmie spędziłam 5 lat i nie żałuję, ale to o tym porozmawiamy na pewno za chwilę. Wiesz co, ja idąc dalej w kierunku AKIEM, w którym pracujesz już ponad 10 lat, wynajmujecie lokomotywy. Raczej ta branża może się kojarzyć z tym, co też powiedziałaś na samym początku, z takim podziałem pewnego rodzaju Tak. w branży na pracę dla kobiet i dla pracy dla mężczyzn. No, branża kolejowa
no pewnie niewielu kojarzy się z kobietą, z pracą dla kobiety. No, ty jesteś dowodem tego, że absolutnie można być w tej branży i świetnie sobie radzić i osiągać najwyższe wyniki. A no, czy ta branża kolejowa jest właśnie w ogóle dla kobiet z perspektywy, które miałyby wchodzić, bo chcemy to pokazać od tej strony. I czy jak ty wchodziłaś, to czy uważałaś, że ona jest dla kobiet, a może w ogóle nie było żadnych barier? Powiem trochę intrygująco. Super, Kolej jest kobietą i lokomotywa też jest kobietą. pięknie. Więc jesteśmy w XXI wieku. Ja bardzo się cieszę, że właściwie nigdy w drodze mojej kariery i w drodze życia zawodowego nie spotkałam ani nie napotkałam na takie przeszkody, które w żaden sposób by dzieliły te zawody, czy dzieliły może pozycję kobiet czy mężczyzn. Absolutnie nie. Tym bardziej, że zaczynałam we Francji, w kraju, którego wartościami jest wolność, równość również jako drugie. Kiedy poprosiliście mnie o to, żebym wzięła udział tutaj w tym wywiadzie, pomyślałam sobie, że to będzie naprawdę fantastyczna dla mnie okazja, żeby zachęcić kobiety, żeby przesłać pewien mesaż do tego, żeby absolutnie nie wahały się i postulowały, wysyłały swoje kandydatury do wszystkich firm z branży kolejowej, ponieważ jest to branża, która będzie na pewno cierpiała na deficyt zasobów, wykwalifikowanych zasobów. Dlatego nie wahajmy się, idźmy w tym kierunku, realizujmy swoje cele. Również moim marzeniem jest, żeby nie było podziałów absolutnie pomiędzy kobietami i mężczyznami. Moim marzeniem jest, aby kobiety się realizowały, aby były odważne, aby podejmowały odważne decyzje. Dlatego też naprawdę zachęcam wszystkie kobiety do tego, żeby realizowały swoje marzenia, tak jak ja jestem tego przykładem. Absolutnie. Ania, bardzo Ci dziękuję za Twoją odpowiedź. My dziękujemy za tą odpowiedź, bo cieszę się, że to bardzo mocno wybrzmiało, dlatego że my również walczymy z takimi stereotypami, z jakimiś barierami. Uważamy, że podziałów nie powinno być i cieszę się, że to jasno wybrzmiało i pięknie Super. o tym opowiedziałaś. Tym bardziej się cieszę, że spotykam na swojej drodze wiele menadżerek, które często są nawet lepsze od niejednego faceta, ale też nie chciałbym znowu generalizować. Ale po co idę w tym kierunku? Idę po to, że dlatego rozmawiałem sobie ostatnio z kilkoma osobami, które rekrutują do firmy i okazuje się, że jeśli są jakieś wymogi w danej firmie, to nawet jeśli facet spełnia tylko 60% tych wymogów, to on i tak wyśle swoje CV. Jeśli jest to kobieta i nie spełnia wymogów nawet w 5%, nie wyśle CV, bo uważa, że nie spełnia tych kryteriów. I chciałbym do tego, co Ty opowiedziałaś na nasze pytanie, żeby zachęcić kobiety do tego, żeby w pewnych momentach nie rezygnowały, bo te wymogi czasami są w jakiś sposób odgórne, ale mogą pokazać się zupełnie z innej strony na rozmowie, poznając tą firmę, branżę, absolutnie czymś zaskoczyć. I uważam, że też bym nie zabierał się tylko w te sztywne ramy, tylko próbował swoich sił, jeśli zależy mi na konkretnej firmie czy konkretnej marce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Absolutnie się z Tobą zgadzam i podzielam w 100%. Tak jak powiedziałam, moim marzeniem jest to, żeby kobiety były odważne, żeby nie stawiały sobie same barier. Moim marzeniem jest, żeby mężczyźni wspierali kobiety w realizacji swoich marzeń i kobiety, żeby wspierały mężczyzn, żebyśmy byli właściwie... Wzajemnie sobie pomagali. Absolutnie, ponieważ każdy z nas, bez względu na to, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest juniorem, czy seniorem, ma coś do dodania, ma coś do wniesienia do tego społeczeństwa i również do środowiska zawodowego. Także jak najbardziej bądźmy odważne, nie mamy naprawdę nic do stracenia, a dużo więcej do zyskania. A jeszcze powiedz, firma Akiem. Tak. Powiedz coś więcej też dla naszych widzów, tej części, którzy nie znają jeszcze tej firmy. Tak. Czym się zajmuje?
Akiem to jest właściwie dla mnie chyba jedno z największych success story, które widziałam i w którym mogłam osobiście uczestniczyć i dla którego rozwoju również przyczyniałam się od 10 lat z naprawdę olbrzymią satysfakcją. Akiem to jest firma, której celem jest tworzenie rozwiązań kolejowych. Mówimy, że jest to firma, która wynajmuje lokomotywy, oczywiście jak najbardziej, ale nie tylko, ponieważ bardzo prosto, że tak powiem, rzecz ujmując, jeżeli na przykład wyobraźmy sobie Wy jako klienci macie jakieś wyobrażenie, że potrzebna Wam jest jakaś flota lokomotyw czy pociągów pasażerskich na przykład, bo tym również się zajmujemy, to my możemy Wam pomóc w odpowiednim doborze takiego taboru, w doradztwie, w inwestycjach, możemy to sfinansować. Następnie możemy zająć się oczywiście całym utrzymaniem tego taboru i również jego serwisem, jego ubezpieczeniem. Powiem Ci, ta odpowiedź zaczyna wzbudzać we mnie jakieś marzenia. Już sobie wyobraziłem taką lokomotywę z logiem wywiadownia gospodarcza. Wszystko przed nami. Sky is the limit, jak to się mówi. Więc wszystko można sobie, to czym marzysz naprawdę może się zrealizować. Tak, może się zrealizować, więc let's think about it. Dokładnie. Firma jest bardzo długo na rynku, ma wiele tradycji, ale z Twojej strony, z tego co Ty obserwujesz i mając już Twoje 10-letnie doświadczenie w tej firmie, dlaczego ludzie chcą u Was pracować? Jest to branża, która naprawdę zaraża pasją. Ja dołączając do tej branży zupełnie nie wiedziałam, z czym to się wiąże i jakie to będzie miało konsekwencje. Natomiast dzisiaj nie wyobrażam sobie pracować w innej branży. Pracowałam w branży retail, pracowałam również na przykład w kosmetykach, które nawiązując do naszej rozmowy przed chwilą, mogłyby się wydawać branżą zupełnie, czy domeną zupełnie kobiecą. Natomiast nie wzbudzało to we mnie żadnych wibracji. Kolej jest czymś, co daje dużo pasji, to co zachęca właściwie nas wszystkich do pracy w Akiem, to jest przede wszystkim możliwość pracy nad bardzo dużymi projektami. To nie są projekty krótkoterminowe, to nie są projekty dwumiesięczne, to są projekty, które właściwie realizowane są na lata. Kupując taki tabor, musicie pomyśleć o 30-40-letnim takiej życiu, perspektywie. tak, produktu. Więc na pewno dołożenie swojej cegiełki do budowania przyszłości, bo wiadomo, że kolej jest dofinansowywana przez rządy, przez Unię Europejską. Sama praca nad takimi projektami daje naprawdę dużo satysfakcji. Poza tym jest to branża międzynarodowa. Właściwie firma jest międzynarodowa. Jadąc do siedziby, słyszymy tak dużo języków, że właściwie to jest na porządku dziennym. Firma proponuje bardzo, że tak powiem, szerokie pole rozwoju. Możecie tak jak ja dołączałam do firmy jako Sales Key Account Manager. Byłam odpowiedzialna na początku za Francję, również za Polskę. Po 10 latach oczywiście z dużym wsparciem firmy, z wieloma szkoleniami, mogłam ewoluować. To proponuje Akiem. Poza tym mobilność, tak jak wspomnieliście na początku, przez wiele lat pracowałam we Francji, dzisiaj pracuję w Polsce. Firma zachęca do tego, żeby wspierać swoich pracowników do mobilności międzynarodowej, nawet do zmiany zawodu. Możecie ewoluować, dzisiaj jesteście w dziale handlowym, jutro możecie przejść do zakupów. Jest to też praca, która daje bardzo dużo satysfakcji ekspertom kolejowym, pasjonatom. Także... No ich faktycznie nie brakuje, ja nawet sobie z tego sprawy do końca nie zdawałem. I idąc dalej, czy łatwo jest przetrwać w branży kolejowej? Na pewno jest to dla każdego aktora tego ekosystemu kolejowego
jest to duże wyzwanie, ponieważ tak jak wiecie, to jest branża, która wymaga długofalowych inwestycji, po pierwsze, a po drugie dużego finansowania. Na pewno ta branża jest podatna na różne fluktuacje, na przykład spadku wzrostu przewozów. Kiedy przychodzą nieoczekiwane wydarzenia, takie jak COVID, takie jak wojna, które nagle zatrzymują cały transport, głównie transport pasażerski, ma to od razu bardzo duży wpływ na Gospodarkę całą, tak na naprawdę. gospodarkę, oczywiście na funkcjonowanie takich firm. Na pewno trzeba dobrze to sobie zaplanować, dobrze wyliczyć inwestycje, dobrze skalkulować potencjalne rezultaty. Myślę, że nie jest tak łatwo. Jasne. Wspomniałeś o dwóch właściwie problemach, z którymi się rynek kolejowy mierzy, a czy są jeszcze jakieś inne wyzwania, nad którymi trzeba się właśnie Tak. skupić, pochylić i w jaki sposób sobie z nimi radzicie? Tak, jest bardzo dużo wyzwań, między innymi przyszłość stawia nam wyzwania związane z ekologią. Jak dokonać transformacji energetycznej, transformacji związanej z ekologią, jak w przyszłości zastąpić lokomotywy, które są lokomotywami spalinowymi, które wiadomo nie są aż tak ekologiczne, jak powinny być. Co zrobić, żeby te lokomotywy zastąpić lokomotywami innego typu z mniejszym wpływem CO2 na środowisko. Inaczej zasilanymi. Tak, inaczej zasilanymi i zaraz też o tym powiem. Natomiast jest jeszcze jedno bardzo duże wyzwanie, oczywiście, to jest bezpieczeństwo, ponieważ nie ukrywamy, że bezpieczeństwo, safety first, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Dla bezpieczeństwa nie ma taryfy ulgowej. Jeżeli bierzecie pociąg, jeżeli wsiadacie do tego pociągu, to chcecie, żeby ta wasza trasa była bezpieczna. Dojechać z punktu Tak. A do B po prostu. Tak, Sami a zdrowi. wspominając o jeszcze O zasilaniu właśnie. o zasilaniu, na pewno nie chciałabym tutaj zdradzać pewnych informacji, natomiast zapraszam serdecznie, ponieważ być może nie wiecie, ale firmy leasingowe stanowią część asocjacji, takiego stowarzyszenia, firmy leasingowe europejskie, do którego również AKIEM należy. Stowarzyszenia ARL, które 4 maja organizuje webinar i będzie mówiło o tej transformacji energetycznej i transformacji związanej z przygotowaniem na przyszłość branży kolejowej na wymianę taboru. Także serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy będziemy mogli później puścić jakiś link, oczywiście, napisy. oczywiście. Także wszystko zapraszam serdecznie Odeślemy. Super. w imieniu tego stowarzyszenia na webinar, który na pewno będzie bardzo interesujący. A jeszcze Super. mamy takie pytanie, które też nas nurtuje. W jaki sposób odnieść sukces międzynarodowej korporacji? Może masz właśnie jakieś ze 2-3 rady, okiem praktyka. Często słyszymy, że sukces zależy w 90% od ciężkiej pracy i w 10% od talentu, który reprezentujemy. To na pewno się z tym zgadzam, ponieważ jest to naprawdę codzienna, bardzo ciężka praca. Duże zaangażowanie każdego. Natomiast być może tego nie wspomniałam na początku, dołączając do AKIEM, ja dołączałam do, można by dzisiaj powiedzieć, startupu. To była firma, która liczyła 28 osób. Właściwie ten wzrost, który obserwowaliśmy, był kolosalny. To, dokąd dzisiaj doszliśmy, firma liczy 300 osób z biurami regionalnymi w całej Europie, z flotą lokomotyw 10 lat temu niecałe 300, dzisiaj 850, także możecie sobie wyobrazić i lokomotyw, i Gratulacje, pociągów pasażerskich. I to nie koniec, ponieważ są kolejne inwestycje w toku. Ale żeby odpowiedzieć na Wasze pytanie, jak odnieść sukces, myślę, że sukces nie zależy tylko od nas samych. Sukces w dużej firmie zależy od pracy całego zespołu. Zależy od czynników właściwie i od pracy Od otoczenia. również. Tak,
od otoczenia, pomijając te czynniki, na które nie mamy wpływu, oczywiście zewnętrzne, bo na to nie COVID, mamy no. wpływu. Natomiast wiadomo, w dużym tworze, w dużej organizacji musimy współpracować z innymi działami, z działem inżynierii, z działem zakupów, z działem, z działem prawnym. Także jest to naprawdę scalanie i tych wszystkich elementów, tworzenie sobie gdzieś tam sojuszników może wewnątrz również. To nie zawsze jest łatwe, bo wiemy, że czasami cele naszych kolegów nie są takie same jak nasze cele. A my przynosząc biznes, rozwijając ten biznes, wiadomo, że potrzebujemy tych wszystkich elementów. Potrzebujemy i klientów, potrzebujemy tego ekosystemu i potrzebujemy też współpracy naszych kolegów. A czy jak patrzysz na swoją karierę, to czy był taki jeden zwrotny moment, czy to było ich więcej i nie można takiego jednego wskazać, który wszystko zmienił? Ja myślę, że zwrotnym momentem to był moment mojego przyjścia do Akiem, który spowodował właściwie taki kolosalny rozwój od pierwszego kontraktu do właściwie dzisiejszego poziomu. W regionie, za który jestem odpowiedzialna, mamy ponad 70 lokomotyw, także jest to naprawdę duża flota. Natomiast moment, który był momentem zwrotnym, to był moment na pewno mojej rozmowy kwalifikacyjnej do AKIEM. Przeszłam właściwie 2 etapy, ale nie ukrywam, że kiedy właściwie postulowałam do firmy, a właściwie to firma mnie znalazła na jednym z portali profesjonalnych, to dla mnie to był kompletnie, że tak powiem, nowy świat zawodowy. I natomiast tak zależało mi na tym, żeby dołączyć i żeby spróbować tych wyzwań, spróbować tej przygody z branżą kolejową i z lokomotywami, że po przejściu tych 2 rozmów kwalifikacyjnych zostałam zaproszona na 3. rozmowę z prezesem i pamiętam, że... We Francji. Tak, we Francji. I wtedy pamiętam, że przychodząc z pracy, jeszcze pracowałam w poprzedniej pracy, co wieczór przygotowywałam się do tej rozmowy i ja zrobiłam, słuchajcie, analizę rynku kolejowego w Polsce. Ja byłam na to po prostu przygotowana. Dla mnie to było tak niesamowita możliwość i okazja do tego, żeby w zupełnie innym kierunku pójść, że przychodząc na tą rozmowę, ja już wiedziałam, czego ja chcę. Ja już wiedziałam, jaki jest mój roadmap, ja już wiedziałam, jaki jest kierunek, który chciałabym obrać. Pamiętam, że u mojego prezesa Fabien była taka mapa na ścianie, mapa oczywiście sieci kolejowej w Europie. Ja się zapytałam wtedy, czy ja mogę wstać, czy ja mogę pokazać te korytarze transportowe w Europie, że tutaj jest północ, tu jest południe, tutaj w Kutnie się przecinają się trasy kolejowe. Oczywiście powiedziałam mu, że nie miałam, że ja się przygotowałam, że ja wcześniej nie uczestniczyłam zupełnie, nie miałam doświadczenia po prostu w tej branży. Tak? Natomiast, że byłam bardzo motywowana i że bardzo chcę się do tego przyczynić, także on do tej pory wspomina tą rozmowę i myślę, że tak jak mówi, była to jedna z najciekawszych rozmów kwalifikacyjnych, jakich on miał. I Wow. To był chyba moment zwrotny. Gratulacje Ania. No więc pytanie, czy to były te momenty, czy są jakieś inne momenty, z których jesteś najbardziej dumna i czy Twoje marzenia zawodowe się spełniły, zrealizowały? Z czego jestem najbardziej dumna? Chyba najbardziej dumna jestem z tego, że dzisiaj mogę siedzieć tutaj i o tym opowiadać. Tego, że mogę się tą historią podzielić, że mogę, mam nadzieję, zmotywować też
wszystkich do tego, żeby realizowali swoje marzenia, ponieważ to jest chyba clue naszego życia, żeby być szczęśliwym w tym, co się robi. Jestem na pewno szczęśliwa i dumna z sukcesów, które razem z ekipą mam naprawdę fantastyczną ekipę. To prawda, potwierdzam, znam, naprawdę super ekipa. Tak, to jest naprawdę ekipa na medal, nasz, że tak powiem, dream team. Także z ekipy na pewno jestem dumna i życzę każdemu naprawdę, żeby stworzył sobie taki zespół, z którym mógłby realizować wyzwania, cele i osiągać wszystkie marzenia. Super. Zbliżamy się do stacji końcowej naszego programu, to powiedz na Twoje wyczucie, czy warto było przyjść, dzisiaj się spotkać z nami, pogadać? Kiedy mogę przyjść kolejnym razem? Przychodź co piątek. Dobra. Zastanawiałaś się, czy przyjść i jak? No, jestem, słuchajcie, bardzo zachwycona, zaskoczona i było mi bardzo miło i trzymam kciuki naprawdę za Waszą emisję, za Wasz program, także naprawdę życzę Wam również dużo sukcesu. Aniu, serdecznie dziękujemy. To mamy jedną prośbę. Czy Tak. mogłabyś po francusku O, to samo chciałem zaprosić Tak, naszych widzów do oglądania? Znaczy, nawet jak będziesz przeklinać, to ja i tak będę kiwał głową i się uśmiechał, bo nic nie rozumiem, a pięknie po prostu brzmi ten język. Dobrze. Ok, to zrobię to bardzo spontanicznie. Chers tous, nous vous invitons avec grand plaisir pour cette émission qui aura lieu très bientôt avec cette magnifique équipe et la participation de ma personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kochani, dziękujemy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, nacisnąć dzwoneczek, który pozwoli Was informować o kolejnych odcinkach z takimi fascynującymi osobami. Zapraszamy po więcej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Naszym Dziękuję. gościem była Ania Puchałowicz. Dziękuję Wam bardzo. Firmy Akiem. Dzięki. Dzięki, dziękuję.